Lublin Główny, proszę Państwa. Witajcie serdecznie na moim vlogu. Zaraz będę jechał, za jakieś pół godzinki mam autobus do lotniska w Lublinie, Świdniku tak naprawdę. I polecę najkrótszą trasą do Warszawy, a potem do Katowic oczywiście. Także zobaczcie, tu jestem przed dworcem, tu jest ten piękny nowy dworzec, to jeszcze nie byłem na nim. A ja muszę jechać piątką na lotnisko. I właśnie tylko pytanie, czy to, no chyba tam po prostu z dworca, dobra, to idę zobaczyć. Trochę te słupy wyglądają jak chyba w Singapurze, nie? Coś takiego jest. Na lotnisku, czy gdzieś, czy w mieście. No, ale pytanie teraz, gdzie jest pociąg, gdzie jest ten autobus numer 5, właśnie na lotnisko. Ostatni raz byłem, to były remonty. Budowali ten dworzec właśnie. Jestem bardzo ciekawy, czy będzie to jakaś informacja, bo jak widzieliście, przed chwilą pokazywałem, przed chwilą nagrywałem, ale zaraz wam przebitkę zrobię, kiedy jechał ostatni raz pociąg do lotniska. O 11 chyba 9, no a jest teraz 12:30, a ja mam o 15 pociąg. A tutaj poczekaj, to kasy biletowe, ciepło. Ale to są takie autobusy. Dobra, jest, już widzę wszystko, ok. To były takie dalekie rozkłady. Nawet to wam nie pokazywałem, ale tu jest po prostu piątka, dobra, stąd. Ok. Czyli ja mam zobaczyć, jest 12:34, a jadę o 13. Dobra. Ok, no to zaraz się spotkamy, jak już będę wchodził do autobusu. A tu coś, czego się nie spodziewałem, czyli nie wiem, czy to jest w ogóle otwarte. A, nie otwarte. Zobaczcie. Teraz widokowy, ale na dworcu w Lublinie, a nie na lotnisku. No tylko, że nieczynny w zimę. Ok, czyli w kwietniu już będzie można tutaj wypoczywać i oglądać pociągi albo nie wiem co jeszcze, autobusy. A gdyby ktoś dalekobieżnym autokarem przyjechał, no to stamtąd się przychodzi, nie? Bo tam widać, zobaczcie, z lewej strony Flixbus, może wam przybliżę jeszcze. A, akurat miejski autobus go zasłonił, o tam widać teraz Flixbusa, no i dużo innych, chyba tak jakby były tutaj 43 te, jak to się mówi, miejsca takie postojowe, 43 stanowiska postojowe, tak. No teraz dopiero zauważyłem i mi się przypomniała, zobaczcie, tutaj są też trolejbusy, jedno z niewielu miast w Polsce z trolejbusami. Ja co prawda kupię sobie bilet w aplikacji, ale zobaczymy, ile kosztuje. O, co to jest? Ja bym chciał taki czasowy. Co, nie mogę kupić? Zobaczcie jeszcze rozkład. No, różnie jeździ. Raz częściej, raz mniej, ale no. Weekendy to w ogóle 3 razy dziennie tylko. A tutaj jest wszystkie przystanki i 63 minuty dokładnie do lotniska. Zobaczcie, w tym drugim automacie tutaj jest czasowe bilety, można kupić. Kilka godzin ostatnich nie mówiłem, więc może ciężko mi się generalnie mówi, bo też miałem niedawno katar. Ale już się skończył. 90 minut 5,20, no i tyle będę płacił za mój bilet do lotniska. A wiecie, taka ciekawostka, w ogóle mój autobus na linii 5 będzie jechał godzinę, dokładnie godzinę, to jest miasto i Lublin i miasto Świdnik. I ten czas będzie dużo dłuższy niż mój przelot do Warszawy. No ale wiadomo, trzeba jakoś dojechać na lotnisko. Dobra, no to idziemy zaraz na autobus. Ja mam 10 minut, a dla was to będzie dokładnie sekunda. I mój autobus właśnie podjechał. Mój autobus. I teraz idę kupić bilety. Co tutaj są też takie biletomaty. Wychodzimy. Ach, to tutaj trochę lekko tylko odśnieżone, ale patrzcie, ile śniegu w górę. No i zobaczcie, co tu jest, jakie tu są rozkłady.
do miasta. A nie, to jest do Mielgiew, czyli dalej, czyli z przylotu by się jechało do tego, do miasta. No i zobaczcie, Lublin Airport, proszę Państwa. Jestem w sumie godzinę 9 przed wylotem, ale wiem, że mój samolot jeszcze nie wyleciał, bo jest trochę spóźniony. I co my tu mamy? Zobaczcie, dawno to nie byłem. Zaraz tu sobie wyjdziemy, tylko chcę jeszcze na przystanek kolejowy przejść, dobra? Normalnie bym przyszedł tutaj, przejechał pociągiem, no ale niestety nie było, bo jest tylko jeden dziennie. Zobaczcie rozkład, wcześniej zrobiłem screena i tylko o godzinie 11 był odjazd z miasta, no chyba na ten lot do Londynu, bo już tutaj koło 13 odlatywał chyba. Dobra, zobaczmy tylko jak wygląda, już tutaj jestem trzeci raz, jak wygląda stacja kolejowa. Odbijam sobie, no a generalnie jeszcze raz witajcie serdecznie. W tym Trip Reporcie jestem, jak widzicie, na lotnisku Lublin Airport, czyli lotnisko w Świdniku. I już Wam przekręcam kamerkę i zobaczcie, jest tutaj przystanek kolejowy. No pusto, jak widzicie, no bo już pociąg pojechał sobie o godzinie 11. Znaczy nie wiem, czy jak wylatywał stąd, czy on tutaj wtedy czekał na 13, czy na którą, nie wiem, nie patrzyłem na rozkład. Nie widzę rozkładu jeszcze. Zaraz poszukam. No, tu widać, że pociągi dojeżdżają, tak jak tutaj się chyba ten śnieg kończy. Widzicie, tutaj się kończy śnieg, więc dotąd chyba chociaż nie, to jest takie no, dalej zardzewiałe. A tutaj już jest śnieg na tych szynach, więc no nie tak blisko dojeżdża. Nie do końca aż tego pachołka, czy jak to się mówi? Koziołek? Nie pamiętam, nieważne. Dobra, tu nie widzę rozkładu, no ale mogę potem wrzucę Wam screena, jaki jest rozkład. To co, tędy idziemy? Czy nie tędy? Dobra, spróbuję tędy i tak jeszcze wyjdę, mam chwilę czasu, więc... O! Zobacz, tutaj jest lot. Już wszyscy poszli na lotnisko. Dawno tu nie byłem, bardzo się cieszę, że jestem tutaj trzeci raz. I znowu będę leciał do Warszawy. Nie, w sumie jeszcze leciałem do Gdańska, z tego co pamiętam. Dobra, tutaj zaczynam 1 minute. Tam jest, tutaj są przyloty generalnie. Strefa gastro. A, tam są kasy biletowe jeszcze. I moje odloty są w tamtą stronę. Dobra. To ja idę jeszcze przejść na zewnątrz. Jest tu wyjście. A, pytanie, czy ja przejdę. Tak, przejdę. Dobra, już myślałem, że nie przejdę. O, jest tu przejście. Tylko bym chciał... Ja nie będę teraz szukał tego. O Jezu, ale tu śnieg jakoś sypał z dachu chyba. A znowu się zagadałem, nie? Wiecie, po prostu się tak cieszę, jakże tu jestem. Jakoś lubię stąd latać, no w ogóle wiecie, że lubię latać, nie? I zawsze jak jestem na lotniskach, to od razu mi się poprawia humor. Dobra, ja tutaj szybciutko, o czekajcie, tu przejdę w lewo i tam tym głównym wejściem jakby od strony autobusu i parkingu wejdę i tam jest też ten napis, więc muszę też jakieś zdjęcia porobić, no nie? Żeby coś było na moje social media. Dobra, zaraz wracam do Was. Dobra, porobiłem zdjęcia, wrzucam je zaraz na mojego Instagrama, tak zapraszam, a my idziemy już na kontrolę bezpieczeństwa. Tylko pytanie. O, tylko pytanie, tutaj patrzę, jeszcze nie można sobie płacić za parking chyba, tak. Okej, ciekawe w sumie ile kosztuje. Nie będę rejestracji wpisywał. Szkoda, że tutaj, nie wiem gdzie to jest jakaś... Nie ma informacji, dobra, no trudno. O, dobra, tu jest już kontrola. Jakbyście się chcieli check-in zrobić, nie, to tam w lewo. Dobra, idę na kontrolę i zobaczymy się zaraz. Jestem już po kontroli bezpieczeństwa i przechodzę tutaj przez duty free. Zobaczcie, 10,50 kosztuje pół litra wody. Idziemy dalej oczywiście. Mam nadzieję coś zjeść jeszcze, bo nie wiem czy zdążę w Warszawie coś zjeść, więc płynę tutaj. Jakieś gorzkie czy coś, tutaj jest oczywiście perfumy, alkohole i tutaj jeszcze jakieś kolejne alkohole. Dobra, Coca-Cola, o tutaj gazetki, no to nie kupowałem są papierowych, a jest tutaj pizza jakaś, dobra. Czyli tutaj jakieś beverages sobie wezmę, dobra. No ale dobra, jeszcze najpierw sobie przejdźmy tu zobaczyć. O, do tego to jeszcze nie widziałem. Koszulomat. Takie, wiecie, takie... Dobra, wybierz koszulę.
Nie wiem, 57, dobra, przesyłka, 95 zł, ciekawe. Koszule 50, 90, stówkę prawie, dobra. I co tu jeszcze jest? To jest jeszcze bar, a tam jest business lounge był, tak. No i tyle. Nie wiem, który to jest gate, nasz. Nie jest napisane, z 4 będzie, dobra, czyli stąd będzie. Ok, zobaczmy, czy coś tam jest. Oczywiście nie ma, bo jeszcze samolot w Warszawie jest. Oby tylko wyleciał 15 po tak, jak jest teraz przewidziane. Ale nie podejrzewam niestety. Dobra, to będę tu czekał cierpliwie. Mój Embraer 175 właśnie wyleciał z Warszawy z opóźnieniem 35-minutowym około. A wylot ma być około pół godziny spóźniony. No zobaczymy, czy się uda wylecieć pół godziny spóźnienie tylko. Ja już, proszę Państwa, widzę naszego Embraera. Zaraz będzie na pasie. O, właśnie teraz. Chyba trochę przyspieszył. No, potem 20 parę minut tylko trwał. O, widzicie? O, tak może lepiej, bo tutaj się odbijają światła jakieś w szybie. O i zobaczcie, zaraz tu będzie skręcał. Super. Cudownie. Może trochę nadrobimy. Proszę Państwa, idę pierwszy do samolotu. Jakoś tak normalnie niespodziewanie zaczęli. Boarding jest 15:14, odlot miał być 15:10, a samolot przyleciał 15:06. I zobaczcie, już jest boarding. Nie wiem, czy będą nas puszczać, nie? Ogólnie, ale generalnie fajnie. Idę pierwszy, będzie jakieś 40-50 osób, tak z tego co widziałem na terminalu. No bo akurat tylko ten lot jest o tej porze, więc no, wszyscy byli do tego samolotu. Nie no, może zdążę jeszcze skoczyć do saloniku w Warszawie, no zobaczymy. Mam tam godzinę czasu, ale no, na pewno już spadło o ze 20-30 minut krócej. Dobra, idę do Embraera 175. Proszę Państwa, nie wiem, czy nas puszczą już, czy nie. Teraz się okaże. Idą ludzie. Zobaczcie w ogóle, jak to fajnie tam wygląda wszystko. Można? Można iść? Dobra. A, dobra. Szybko bardzo, nie? Tak, 10 minut i już. Dzień dobry, dobra, okej, czekam. Patrz, jak fajnie, tutaj tak jeszcze nie miałem takiej sesji. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Patrzcie, pięknie jestem tutaj pierwszy. Tu moje 5D. Moje ulubione miejsce. Zaglądam do kieszeni, zobaczcie, 2 torebki były, nie wiem, czy coś tutaj będzie się działo na moim miejscu. Instrukcja bezpieczeństwa, shop and more, tak, no tak będę oglądał. Tutaj menu charter, a tu jest menu, bar menu, ale to i tak na dalszych trasach zagranicznych. No i kalejdoskop, to już chyba to widzieliście, chociaż nie ja to widziałem, albo coś nagrywałem. No i zobaczmy tylko nasz samolot, tradycyjnie jest Embraer 175, oczywiście to jest 82 miejsca. Zawsze to jest tak cicho, bo samolot jest całkowicie chyba wyłączony. Nie wiem, czy tutaj nie ma tych takich... No nie no, tam są te maszyny, które dają prąd, nie? Do samolotu. Ale nie wiem, dobra, nieważne, ja się tam nie zdam, po prostu jestem turystą. No, który może często lata, ale na sprawach technicznych się tak nie...
Witam Państwa serdecznie, mówi kapitan, nazywam się Adrian Chudy i wraz z całą załogą mam przyjemność gościć Państwa na pokładzie samolotu MPS-175 polskich linii lotniczych w Wenecji do Warszawy. Spodziewany czas naszego przelotu to 30 minut. Proszę Państwa, przepraszam za opóźnienie naszego wylotu spowodowane późnym przelotem samolotu z poprzedniego rejsu. Dziękuję, że wybrali Państwo polskie linie lotnicze LOT i życzę przyjemnej podróży. Dziękuję za uwagę. Od sterowania jest Hasło i Partnerskiej serdecznie witam na pokładzie. Szczególnie miło powitać się uczestników programu MySimWorld. Na jest Andrzej, razem z Jonaszem zadbamy o Państwa bezpieczeństwo podczas lotu. Żebyśmy usiąść wygodnie zapiąć pasy bezpieczeństwa, my życzymy Państwu przyjemnego lotu i przepraszamy za nasz opóźniony do Lublina. 15:36 i zaczynają nas wypychać. A jeżeli się nic nie zmieni i będę leciał samolotem, który teraz jest w drodze do Ostrawy, no to mam godzinę 20 opóźnienia do Katowic później. No zobaczymy. Proszę Państwa, na czas. W przypadku spadku ciśnienia w kabinie maski ochronne należy zdjąć przed założeniem masek tlenowych. Ladies and gentlemen, in the event of a sudden drop in pressure, the protective mask must be removed before wearing oxygen masks. I kołujemy do pasa. Będziemy pół pasa jechać, kołować do końca i pewnie w drugą stronę. Potem będziemy startować, no bo tutaj nie ma dróg tych takich kołowania wzdłuż pasa. No, zaraz zobaczycie na mapie, którą w tym momencie wklejam. No, pewnie pojedziemy. Już tak szybko? Nie no, chyba. Czy to z połowy pasa wystartujemy? Ciekawe, no nie, bo za szybko. Ale nie wiem, zobaczymy. No, raczej w prawo będziemy startować, na wschód. No bo taki wiaterek był, jak lądował, ale teraz nie widzę, no dalej taki jest, więc zobaczymy. Nie, no w lewo skręcamy, no. No to tak, do końca pasa i potem nawrót będzie, nie? No, tam dwóch spoterów za płotem stoi. No i przynajmniej zobaczymy przy starcie terminal lotniska. O, już koniec pasa. Fajny pas. Czyli 0,7. Teraz tam już.
dosłownie po 3 minutach już jesteśmy od ostatniego ujęcia oczywiście nad chmurami. Może nie wszystkimi, ale tą głównym kłębowiskiem. No i trochę słońca. Z drugiej strony samolotu. Ja i tak jestem od strony północno-wschodniej. Oczywiście przekąska w formie drożdżówki z jabłkiem oraz woda niegazowana lub gazowana, kto na co ma ochotę. No i zobaczcie, lotniskowe chusteczki. A na dworze, o, teraz skręcamy troszkę na północ. Wrzucam wam screena z nad Dęblina, akurat się fajnie zrymowało. Lecimy na wysokości 3500 metrów i to wydaje się, że już jest taka stała wysokość, więc no, taka przelotowa, nie? Czyli na tej trasie patrzcie, nie lecimy wyżej niż 3500 metrów. No ciekawe. Dobra, no i lecimy nad Dęblinem, czyli oczywiście szkoła pilotów tam jest wojskowa. I za niecałe 20 minut już będziemy lądować w Warszawie. O, a tutaj znowu jakieś słoneczko. Jakieś lekkie słoneczko. Tak, bo wiadomo jak jest. Rozpoczęliśmy zbliżanie do lądowania na lotnisku docelowym. Prosimy o umieszczenie bagażu podręcznego pod poprzedzającym fotelem lub w schowku bagażowym oraz zajęcie swoich miejsc. Laptopy i większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub w schowku. W przypadku konieczności ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Wkrótce toalety zostaną zablokowane. Prosimy również o zapięcie pasów bezpieczeństwa, złożenie stolików, ustawienie foteli do pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Ze względów bezpieczeństwa na czas lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. Przypominamy, że urządzenia elektroniczne muszą pozostać w trybie samolotowym do momentu wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Prosimy Państwa również o ponowne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa umieszczoną w kieszeni fotela. Dziękujemy za współpracę. If you're continuing a journey on other lot flights, gate number 2 Gdańsk 35, Wrocław 28, Brussels 27, Geneva 42, Katowice 4, Frankfurt 31, Zurich 39, Düsseldorf 24, Hamburg 4, Cairo to inner Schengen area. Moja bramka 4 będzie teraz, ale też Hamburg jest 4, więc podejrzewam, że będzie opóźnienie. No tak wcześniej już zobaczyłem mój ten lot, nie? Czyli ten Embraer 190 leciał jeszcze do tego, do Ostrawy, zamiast być w Warszawie. Piastów.
Polska będzie. Tutaj parę razy stałem w zeszłym roku i oglądałem samoloty, proszę Państwa. A w tym roku chyba jeszcze nie. Nie. O, tutaj. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Jest godzina 16:15, a temperatura na zewnątrz to minus 5 stopni Celsjusza. Tracimy pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postu 1 czy wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasa. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone w trybie samolotowym. Przed wyjściem prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż medyczny i wszystkie rzeczy za dostępne. Obsesja wobec kolejnego marszrutu zachęcam kierownicę na stronę w imieniu polskiej linii lotniczych Stanley Sos Internecki życzymy Państwu spokojnie dalszej podróży. Kombinacji wykonane spotkać się z Państwem na pokładzie naszych samolotów. Do zobaczenia. Dear passengers, we have landed at the Chopin Airport in Warsaw. It's 4:04 p.m. local time and the temperature is -5 degrees. Please remain seated while your seat will pass until the aircraft comes to complete severance final parking position. And the passengers will sign this yourself. Electronic devices must remain secure at any flight mode. The violation that you have taken only have luggage and personal belongings with you. We can start the night with a helmet cover several items. And condition of signal support lines usually is often and a pleasant continuation of the trip. We'll be happy to check in the at maximum necessary. O, czyżby był ten? O, będzie ręka, pięknie. Czyli w miarę szybko będzie wychodzenie. Pytanie tylko, czy mój będzie o czasie, czy nie. No na razie jeszcze nie wiem. No zobaczcie, Etiopian to jest 787 Dreamliner. On tutaj tak przez cały dzień stoi. No rano przylatuje z Etiopii i z Wiednia chyba jakoś tak, a potem właśnie chyba z międzylądowaniem w Wiedniu cały czas lata. Chociaż nie wiem jak to teraz jest, na początku tak było. Teraz ostatnio nie sprawdzałem. O, patrzcie, tu jest Embraer 190, ja takim to lecę, ale to w sumie nie jest bramka czwarta. No to jest 40 któryś. No bramka 40 któraś chyba z tej strony. No dobra, zobaczymy. Będę szedł i oglądał. Niektórzy się spieszą, bo już, no wiadomo, pół godziny spóźnienia około. Proszę Państwa, sygnalizacja zapiąć pasy jest cały czas Niektórzy już włączona. stają. Ladies and gentlemen, the fasten bar is still on, so please remain seated. I teraz wszyscy, proszę Państwa, biegną. To jednak pół godziny na przesiadkę teraz mam. Ja i tak do 4 lecę, więc ciekawy jestem, czy mój będzie o czasie się opóźniony. Cały czas jest pisany Embraer 190, a taki leci z Ostrawy teraz, nie? Przynajmniej tak na tej radarze jest. No zaraz zobaczymy. Idziemy zobaczyć, proszę Państwa, to muszę cały terminal przejść, bo dosłownie jestem z jednego krańca, a z drugiego krańca mam lot z powrotem. Znaczy z powrotem do Katowic po prostu. O, ciekawostka, zmieniło się nowy gate 32, dobra. A, to może będzie inny samolot. Ciekawe. No bo w sumie to jest ostatni samolot. O, tutaj mam. Już dostałem nowa bramka 32, dobra.
Czyli nie muszę całego terminala iść. A. No i nie było opóźnienia. To jestem bardzo ciekawy, co to będzie za samolot. Tylko, że to będzie autobus, niestety, bo to sprawa bramka parzysta. Dobra, ale emocje, proszę Państwa. W ogóle zobaczcie, jak bez czapki wyglądam. Nie wiem, czy dzisiaj pokazywałem, czy nie. Ale na pewno w czapce się pokazywałem. No i teraz lecę. Na pokładzie było jakieś 40 osób z Lublina. Dobra, lecimy dalej. Wszyscy, tak naprawdę cała Europa była. I Genewa, i Frankfurt był ten, jak to się mówi, Gdańsk, Wrocław chyba. Coś tam jeszcze dostaje cały czas jakieś... Dobra. Zobaczymy. Pytanie właśnie, czy jak jest nowy gate, to czy też będzie właśnie albo zmiana samolotu, albo no jednak opóźnienie. No, jednak jest ten. Czekajcie, już 32 do Katowic. Jest, bo... Nie ma takiego. Jest Mediolan jeszcze. I to o 16:30. No to o co chodzi? Patrzcie. A, Next Katowice 16:55. No to pewnie będzie spóźnione. No bo niemożliwe, żeby teraz, no, wylot było 16:50 do Mediolanu, a potem 16:55 Katowice. No to teraz nie wiem, co ja mam robić. No i widzicie, tu jest Mediolan 16:50, 16:55 Katowice. No i ta sama bramka. No jestem bardzo ciekawy. W sumie wcześniej Wam już powiedziałem, bo jak jest parzysta bramka, to jest właśnie ten, czyli z lewej. To jest rękaw, no ale no, tam inny samolot stoi. No idę zobaczyć, jaki tam jest w ogóle samolot. Dobra, już wszystko wiem. Wrzuciłem Wam screena, dostałem z aplikacji informację o tym, że mój lot 3885, czyli wiecie, wyprostuje się, do Katowic został zmieniony czas wylotu i nowy czas wylotu to 17:30. No i teraz to wygląda ok. Znaczy wygląda nie, że ok, nie? Tylko wiecie, o co chodzi. Tylko przynajmniej na dziwne byłoby, że z jednej bramki 2 samoloty, no nie? Dobra, no to idę coś zjeść w takim razie. Jeden plus tego opóźnienia to jest to, że mogę na te pół godzinki, no 20 minut około zjeść sobie obiadek w saloniku. Nie, tutaj tak nie chcę nagrywać ludzi, ale tak po prostu to wygląda. Dobra, wszedłem z saloniku, zjadłem tam małe co nieco i teraz lecę, ale tym razem już nie do 32, bo teraz właśnie zobaczyłem, zobaczcie, że mam nowy gate, tutaj 28. Więc będę miał troszkę bliżej. A mój samolot jednak to jest ten z tego, z Ostrawy. Przynajmniej się do tej pory nie zmieniło to jeszcze na tym, jak to się mówi. Oczywiście na Flying Radarze, tak? No, to jest główne źródło wiedzy mojej. Jeszcze w sumie na tej, jak to się mówi, na aplikacji nie dostałem informacji o nowym gate'cie. Dobra, tu będzie tam dalej. Tutaj z tej strony jest 27, jakiś jest duży samolot, zaraz zobaczymy co, bo jest pełno ludzi. A Kopenhaga lotu. Dobra. No i faktycznie jest, widzę 28 Katowicy. Nie wiem, zobaczcie Państwo, jest 28 Katowice. No, zobaczymy zaraz, aż mój samolot wyląduje i podkołuje, bo nie wiem, czy już wylądował, zaraz sprawdzę. No i właśnie włączyłem ekran i zobaczcie, tutaj z lewej strony podkołowuje mój samolot. Kropka niebieska jest to, gdzie ja jestem, a tutaj z Ostrawy Embraer 190. Jeżeli tutaj skręci, to znaczy, że jest na pewno mój. O, raczej tak. Jeszcze przybliżę troszkę. No, tak skręcił, że ja go nie mogę Aha, bo on jest pod kątem, więc i tak go za dużo nie zobaczę. To tutaj są miejsca takie, gdzie pod kątem ta linia jest żółta na dole. To idę tam dalej. To jest mało ludzi. O, tutaj zobaczcie. No i teraz wszystko widać, proszę Państwa. Embraer 190 STD Sierra Tango D. Nie, jaka to jest literka. Nie mówię, że to jest rejestracja, tylko tam oznaczenie takie. Zobaczcie, pięknie.
Ciekawe, ile ludzi z Strawy lata. Kiedyś leciałem, pamiętacie? Te Strawy z Warszawy. Idę, proszę Państwa. 15 po się zaczął boarding, także 20 minut po czasie odlotu. No to pewnie będzie takie 40 minut sobie spóźnienia. A ja tak daleko idę, bo idę na 19D aż. To tak, znaczy nigdy. Dawno już tak nie byłem daleko. Idziemy. Moje miejsce. 19D. Za skrzydłem. Wiecie dlaczego nie z przodu? Bo z przodu nie było miejsca, jak szukałem. Polskich linii lotniczych lotów rejs z Katowic. Dzisiejszy spodziewany czas lotu to 30 minut, a na początku chciałem Państwa przeprosić za to opóźnienie spowodowane oczekiwaniem na powrót tego samolotu z poprzedniego rejsu. Dziękuję bardzo, życzę miłego rejsu. Ja mam na imię Elżbieta, wracam załogą, zadbano Państwa komfort. Teraz proszę siąść wygodnie, zapiąć pasy bezpieczeństwa, za chwilę rozpoczniemy kołowanie. Przepraszamy Państwa za opóźnienie naszego odlotu spowodowane późnym przelotem samolotu z poprzedniego rejsu. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Kapitan Dominik Sołtys i cała załoga życzą Państwu przyjemnego lotu. Czyli 50 minut po planowanym czasie odlotu nas zaczęli wypychać dopiero. Podejrzewam, że będzie większy opóźnienie. Ale zima w końcu, nie? Musi być zimno i może być zarodzone. Ciekawe, czy będą nas jeszcze odladzać za chwilę. No zobaczymy, to jest cały czas minus, zaraz Wam powiem ile? Minus 4. A w Pyrzowicach plus 1. Chyba będziemy odladzani, no, jak się okaże. Może nie. Cabin crew, be ready for departure. No jednak będziemy startować. Włączyłem ekran. No to pięknie, bardzo się cieszę. Czyli 17:50 na godzinkę później. 56 minut dokładnie.
4000 metrów już w okolicach Tarczyna. I w ramach poczęstunku drożdżówka z jabłkiem i woda, oczywiście nie gazowana. Ja biorę. W okolicach Częstochowy weszliśmy w te chmury właśnie, które widzicie. Więc teraz już kompletnie nic nie widać. No i nad zawierciem skręcamy już w stronę lotniska. Teraz będzie za dzień. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Katowicach. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zamkniętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu i wyłączenia sygnalizacji z pasem. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania szuflad bagażowych, gdzie znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy tabletka podał też podręczny. Aby zarezerwować kolejną podróż, zachęcamy do odwiedzania strony lot.com, korzystania z aplikacji mobilnej. W dniu polskich lotniczych lot już sama jest partnerskie. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów ważnych, z kim podróżujesz polskie linie lotnicze LOT. Dear passengers, we have landed in Katowice. Please remain seated with your seatbelts fastened and welcome counts to complete stop. And let's find out what your position and the fastest seatbelt sign is turned down. All electronic devices must remain secured and in flight mode. Be careful when opening the overhead compartments, as items may fall out. Before you leave, check that you've taken all your hand luggage and personal belongings with you. To book your next No i flight, ciekawe, visit gdzie the będziemy London tutaj. Scroll use the mobile application. All we have a long przy portion terminalce? and partner. I wish you a nice evening. We'll be happy to No, meet chyba you nie. on board our aircraft. Just for your travel with Czyli będzie autobus. portion like A, czyli przy 15 tradycyjnie. Czy nie? Zaraz zobaczymy. Tak. O, zobaczcie tutaj. Follow me jechał przed nami. Czyli to jest miejsce 23 dla samolotu. A bramka 15 dla ludzi, nie? I jestem w Pyrzowicach. Jakieś, nie wiem, no pół godzinki gdzieś opóźnienia. Nie jest źle. Samolot tak 60% obłożenia gdzieś tak. A, jak tutaj wiem. Oczywiście wchodzę do autobusu.
O, tutaj piękny Wizer, tam mój lot daleko. I proszę Państwa, jestem już w terminalu C. I tutaj bagaże będą za ile? Co? A nie, dobra, bo były 18, no za 14 minut. No to nie tak źle. Albo 16, które jest, nie, 44 jest, nie, 30. No, 16. Dobra, no ja nie muszę iść po bagaż, no bo mam go na plecach. A, tutaj zobaczcie co tu. A nie, no to co tu dzisiaj było? A czemu tutaj jest Enter z Tel Awiwu o 8:15? A Neapol to już też wylądował wcześniej, więc to już... Nie, no to chyba po prostu stare są te. Dobra, idę. Dobra, nie wiem, czy gdzieś się tutaj będę żegnał z Wami. No, ale już widzicie, wylądował. A dobra, na zewnątrz powiem. Mam 10 minut do autobusu, no ale to jeszcze Wam pokażę, jak się tutaj na autobus idzie. Przecież już pokazywałem Wam za każdym razem, nie? No ale jest bardzo fajnie, bliziutko, wszystko. Oczywiście jakby ktoś chciał taksówki, no to stoją tutaj zaraz, widzicie, świecą się. Autobus to dokładnie jest tutaj. Tutaj możecie bilety kupić za 7 zł, albo w autobusie też można. I zobaczcie dokładnie. Jest za 10 minut, jest 18:35, więc 18:45 i jeździ AP. Czekajcie, sprawdzę ile on jeździ według rozkładu. Ojej, to takie... No na Sądową 52 minuty, na Dworzec 49, a na Sokolską 45 minut. Ale przeważnie to jest parę minut szybciej, krócej w sensie. No to by było na tyle w tym Trip Reporcie. Przyleciałem, jak widzieliście, już sama nazwa wskazuje, Trip Reportu z Lublina. Leciałem w sumie z opóźnieniem. O 15 miałem wylecieć, wyleciałem 15:30 gdzieś tak, no nie? No i jest 18:36. No więc 3 godziny z prawie godzinnym postojem, albo nawet więcej niż godzinnym w Warszawie. A wcześniej pociągiem jechałem do Lublina 4 godziny, takim bardzo szybkim pociągiem. Więc no wiadomo, sumarycznie pociąg wychodzi na takiej trasie trochę krócej, bo tutaj jeszcze trzeba dojechać i na lotnisko wcześniej w Lublinie i na tutaj z lotniska z do Katowic trzeba dojechać. No nie, więc tutaj wyjdzie w sumie 5 godzin samolotem, a pociągiem 4 godziny. Więc można powiedzieć, zrobiłem taki sobie, oczywiście nie nagrywałem pociągu wcześniej jak jechałem do Lublina, zrobiłem sobie taki challenge. Oczywiście ja wolę lecieć samolotem, wiadomo. Ale pociągiem też bardzo lubię. Jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnych Trip Reportów. Coś tam jeszcze będzie. No, teraz może następny Trip Report, albo następny jeszcze, bo nie wiem, czy jednego nie będzie po tym Trip Reporcie w Polsce, to będzie potem już zagraniczny Trip Report. No, to trzymajcie się i na razie, cześć!